Cześć wszystkim! Od naszego ostatniego materiału dotyczącego analizy, jak pływają widzowie, minęło już troszkę czasu. Dzisiaj mamy jedną bohaterkę, ale bardzo szeroki wachlarz do pokazania. No ale jak wiadomo, wkradają się tam jakieś małe błędy, bo inaczej nie mielibyśmy o czym dzisiaj rozmawiać. Ciekawi? Jeśli tak, to zapraszam do materiału, a jeśli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, bądź nie zostawiłeś lajka, to bardzo proszę, to naprawdę bardzo pomaga. Również jakiś komentarz by się przydał, nie musi być pozytywny, jakikolwiek, żeby móc wywołać po prostu dyskusję. Zapraszam na materiał. Zaczniemy sobie od grzbietu, zobaczmy jak to wygląda. Ok, mamy tutaj płynięcie, mamy wyjęcie ramienia w rotacji, że kciuk wychodzi pierwszy, mały paluszek wpada w wodę, więc wszystko tutaj wydaje się ok. Można by się tak minimalnie tutaj na początku tego fragmentu przyczepić do tego, że troszkę jest za małe ugięcie w stawie łokciowym. Troszkę chyba przez to załamanie wody tego aż tak nie widać, ale tutaj jest ramię wręcz proste i nadgarstek troszkę gubi linię razem z resztą przedramienia. Warto by było, żeby ten element, cały tutaj, ten nadgarstek nam nigdzie nie uciekał na boki, po prostu żeby się trzymał równiutko. Więc warto by po prostu sobie na to zwrócić uwagę. Płyniemy, płyniemy, płyniemy. Zbliżamy się do nawrotu. Mamy nawrót, odbicie, praca nogami pod wodą. I jeszcze co do tego samego nawrotu, wiem, że grzbiet mieliśmy oceniać, ale jak nam się będą pojawiały tutaj inne elementy, to też sobie o nich przy okazji powiemy. Dopływa tutaj jest troszkę za długi ten element dopłynięcia do ściany, ale jak najbardziej uratowany. Natomiast tutaj ten nawrót jest przerzut, takie przeczekanie i dopiero odbicie. No wiadomo, mogło być to robione na nie za dużej prędkości, ale nawrót, jak i skok to są dwa takie elementy, gdzie warto to po prostu wykonać szybko, niezależnie czy płyniemy szybko, czy też nie. I można by tutaj jeszcze po tym krótkim fragmencie zobaczyć, że raczej na jeden cykl ruchowy, raz, dwa, trzy, cztery, 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 przypadają na jedną zamianę rąk, gdzie na przykład, omówmy sobie tą sytuację, gdzie lewe ramię mamy w dole, prawe mamy w górze, to jeden cykl to będzie, kiedy to lewe znajdzie się na górze, prawe znajdzie się na dole. I na to przyjmuje się, że powinno nam wypaść 6 kopnięć nogami. Tutaj wypadają 4 u dziewczynki, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, bądź też nawet 3. Więc to, co ja bym tutaj zalecił, to po prostu szybszą i mocniejszą troszkę pracę nogami, ewentualnie zmniejszenie troszkę prędkości pracy ramion. Więc tak to tutaj wygląda. Mamy nawrót, odbicie, kopnięcia pod wodą. Mógłby być troszkę większy zakres pracy, jeśli chodzi o te kopnięcia nogami. Raz, dwa, trzy. No tam 3, prawda? Ale troszkę za bardzo te kopnięcia są z kolan, za mało są po prostu robione z bioder, więc to można by troszkę naprawić przez zwiększenie tego zakresu kopnięć. Mamy teraz ujęcia spod wody w zwolnionym tempie. Wchodzi nam ramię w wodę, mamy chwyt, mamy taką sytuację, no tak jak mówiliśmy już wcześniej, raczej taka sytuacja nie powinna występować. Nadgarstek równo w jednej linii razem z przedramieniem, tak to powinno wyglądać. Dalej już tam mamy całą resztę pod wodą skończoną bardzo dobrze. Mamy chwyt, mamy rotację, teraz widać jak ta rotacja tutaj przebiega. Mamy ugięcie ramienia w łokciu, no i dalej już sobie płyniemy. To, co ja bym tutaj mógł zalecić, to troszkę dłużej przeciągnąć to ramię, gdzieś myślę, że tak w okolice tego punktu, który pokazuję teraz myszką, zanim się ugnie. Ale tutaj nawet to wyglądało ok, więc może to nie jest taki aż duży błąd, bo widać, że te ruchy już teraz przynajmniej zyskują na powtarzalności, że dalej to ramię wchodzi w wodę, chwyta ją i po prostu ją odpycha. Więc to wyglądało ok. Zobaczmy teraz drogę powrotną. Drugie ramię płynie, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Wchodzi nam ramię, teraz już linia nadgarstka jest praktycznie pokryta z linią przedramienia. Mamy chwyt, ugięcie, łokieć z tendencją taką do reszty ciała. Reszta ramienia naprężona i strzelamy, kończąc takim ruchem tutaj przy udzie. Naprawdę fajnie to teraz wygląda i można zobaczyć, że dużo głębiej teraz to ramię jest chowane i dużo później jest uginane, przez co nasz zakres tutaj, gdzie możemy złapać rzeczywiście tą wodę, się dużo bardziej zwiększa
i dzięki temu więcej tej wody przegarniamy. Jest to cięższe płynięcie, ale płynięcie jak najbardziej pozwalające nam po prostu płynąć szybciej, większym kosztem energetycznym, ale o to nam chodzi, żeby po prostu płynąć szybciej. Ok, to bardzo ładnie, mamy grzbiet. Zostając sobie w temacie grzbietu, zwróćmy uwagę na skok startowy. Jak wygląda ten skok startowy? Nie ma tutaj platformy, nie ma tutaj żadnego tego podestu, więc skok będzie wykonywany po prostu z płaskiej ściany, ale ściana ma taką nawierzchnię, że można z niej wystartować, aż tak śliska nie jest. Ok, więc będziemy mieć tutaj przygotowanie. Może przejdziemy na pełen ekran. Przygotowanie. Ok, no i byliśmy już sobie tutaj, nie było sygnałów, ale załóżmy, że mieliśmy komendę na miejsca. No i to jest to bardzo ładne tutaj odbicie. Pierwsze co głowa pokazuje nam kierunek, gdzie chcemy skoczyć. Przeniesienie ramion, chwyt ramionami za słupek odbywał się w tej pozycji poziomej, bo można też złapać jak byka za rogi pionowo, ale tutaj był wybrany chwyt po prostu poziomy. To jest jak najbardziej ok. Przyciągnięcie, co też jest ważne, bo sam początek tutaj, jak się ustawialiśmy, to jeszcze te ramiona były takie w miarę wyprostowane. Ustawianie się, ugięcie, spięcie, łopatki blisko do kręgosłupa. No i wykonujemy skok, odbicie, przeniesienie, bardzo wysoki ten skok, fajnie. Mamy fazę tutaj lotu. Jakbyśmy spojrzeli od boku, to byśmy widzieli, że to się dzieje naprawdę nad wodą. Mostkowanie, wpadamy w wodę, czy nogi nam zarzucą do góry. Lekko zarzuciły, mogłyby bardziej, ale no tak jak mówię, nie ma tutaj platformy do skakania, także ten skok i tak na warunki jakie były, był naprawdę bardzo ładny. Praca pod wodą, wyjście, pierwszy ruch, ok. Teraz mamy sytuację, gdzie widzimy to wszystko od boku. Spięliśmy się tutaj i teraz mamy przeszkodę. To nie musi być duża przeszkoda, może być to przeszkoda taka jak tutaj, taka bardziej symboliczna, wizualna, żeby zawodnik po prostu wiedział, że coś tam pod sobą ma i jego zadaniem jest po prostu to przeskoczyć. Więc zbieramy się tutaj, przeskakujemy, no i mamy już teraz obraz z boku. Można zobaczyć, jakie piękne mostkowanie zostało wykonane. Pozycja na miejsca, wyskok, nogi w ustawieniu takim, że stopy wystają nam lekko nad wodę. Bardzo dobre ustawienie. Wiadomo, jak mamy tą platformę, czy mamy jakąś tą półeczkę, no to jest dużo łatwiej, nie ma problemu, gdzie te nogi umiejscawiać. Ale jest bardzo wiele miejsc, gdzie po prostu nie ma takich platform, chyba nigdzie nie ma w ogóle tak ogólnodostępnych. Zawsze trzeba mieć swoje, bądź też wypożyczać, albo jak są na stanie klubowym. Dlatego warto po prostu zapamiętać sobie takie ustawienie, że palce lekko nam za linię wody wystają. Mamy skok już teraz bez makaronu, ale bardzo porównywalny do niego. Zobaczcie, jak daleko tutaj dziewczynka wchodzi, prawie że na tym przecięciu literki T, co jeśli chodzi o start tutaj do grzbietu jest bardzo ładnym naprawdę wynikiem, szczególnie w tym wieku. Wpadamy, tutaj na samym końcu te nogi mogły być mniej sztywne, mogłyby tak bardziej zarzucić do góry, wtedy dałoby to nam głębsze wejście w wodę. I co tutaj możemy zauważyć? Przede wszystkim trochę krótka faza wyleżenia. Pomimo, że płyniemy szybko, raczej dobrze by było, żebyśmy to w takim stosunku sobie robili tam 1:2, 1:3, tak? Tak jak ostatnio można było zaobserwować na Mistrzostwach Świata w pływaniu. Czyli mamy tutaj oddech, załóżmy, że to jest ten nasz raz i tutaj mamy raz, właściwie raz. No może wyleżenie jest troszkę dłuższe niż oddech, ale ten stosunek jest po prostu za mały. Powinno być raczej tu jest raz, to mamy raz, dwa i na przykład następny ruch. Raz, dwa, a mamy raz, no pół, raz, pół. Więc po prostu to wyleżenie powinno być dużo dłuższe, znaczy trochę dłuższe, dużo dłuższe, jakby było to aż może było za długie, no ale jest to kwestia bardzo indywidualna, trzeba po prostu to wyczuć. Nie licząc tutaj momentu wyleżenia i oddechu, możemy zaobserwować jeszcze, jak taki powiedzmy ograniczony jest nasz zakres ruchu. On jest wręcz aż za mały. Dobrze jest oczywiście nie robić pod wodą takiego podwodnego świata, jak ja to nazywam, czyli
płynięcia takiego jak nurkowie, tacy początkujący. No ale też ten zakres ruchu musi być na tyle duży, żeby nas mógł troszkę przepchnąć. Do tego momentu jest wszystko bardzo ładnie. Mamy wysoki łokieć pod wodą, ale tutaj, jeśli chodzi o pozostałą część ruchu, można by dociągać te ramiona troszkę dalej. Jeszcze dalej, a widzimy, że już te ramiona zaczynają nam zawracać i zaraz będzie wyrzut z przodu. Moim zdaniem można by ten zakres ruchu zwiększyć. O, jeszcze go tam przeciągnąć, tak jak mamy tutaj linię łokci, to jeszcze tam dalej pozostałą część ramienia i dopiero zacząć zawracać. Teraz z tej strony pod wodą, jak to wyjdzie, no i zacznijmy od pracy podwodnej. Zaczynamy od kopnięcia nogami do delfina. Bardzo ładne, chociaż można by było tutaj w momencie kopnięcia te nogi mieć jednak troszkę bliżej siebie. No ale dobra, mamy kopnięcie, mamy ściągnięcie ramion, no i mamy przełożenie ramion pod wodą połączone z kopnięciem nogami do żabki. Bardzo ładna praca pod wodą. No ale teraz ten zakres ruchu, jak widzimy, troszkę nam się daje we znaki. Mógłby być większy. Tam dalej można było to zrobić. No ale dobrze. Płyniemy sobie dalej. Zobaczmy jeszcze raz. Kontrola, wysoki łokieć jest, ale za wcześnie te ramiona po prostu zaczynają zawracać, stąd też nie wykorzystujemy w pełni tego potencjału, który mógłby być. Jeśli chodzi o kopnięcie nogami, praca jest bardzo ładna, ewentualnie może delikatnie szerzej mogły być kolana, ale no przyjmuje się, że tak na szerokość barków, więc może to jest jak najbardziej w porządku. Ok, no i mamy tutaj ruch za ruchem. Jest wejście głębsze, moment wyleżenia, który, tak jak już powiedzieliśmy sobie, mógłby być troszkę dłuższy. Mamy ruch ramionami, gdzie ten zakres mógł być trochę większy. Tu jest bardzo ładny wysoki łokieć i dalej go po prostu przeciągnąć dalej i dopiero sobie tam zakręcić. Ale i tak bardzo ładnie to wszystko wygląda. Omówmy sobie teraz delfinka. Zobaczymy, jak on wygląda. Dajmy tu pani chwilę popłynąć. Ok, to co tutaj już możemy sobie po tym krótkim fragmencie zobaczyć, to jest to, że jest to płynięcie motylkiem jednouderzeniowym. Jedno. Pomimo, że są dwa kopnięcia, to wydaje się, jakby było jedno. Dlaczego? Dlatego, że tylko jedno i to i tak nie do końca jest jakimś znaczącym kopnięciem. Nogi są bardzo mocno wyprostowane. Tak jak już w którymś z materiałów mówiłem chyba, a jeśli nie, to postaram się to teraz powtórzyć. Proste nogi, jeśli mówimy, że nogi mają być proste, to nie znaczy, że mają być proste jak na szczudłach. To znaczy, że ma być im po prostu bliżej do prostych niż do ugiętych. Ale z reguły to jest taki skrót myślowy, że chodzi o to, że praca ma wychodzić z bioder, a nie z kolan. I tutaj oczywiście tak jest, tylko że wręcz zbyt dosłownie te nogi są proste, przez co ten zakres kopnięcia jest bardzo mizerny. Nie przesuwa nas to kopnięcie zbytnio do przodu, bardziej jest to płynięcie, gdzie napędzamy się z pracy ramion niż z pracy nóg. Więc warto o tym pamiętać, że po prostu ten styl tutaj, no pomimo, że rzeczywiście tak technicznie w zwolnionym tempie ma dwa uderzenia, to wygląda troszkę na taki styl jednouderzeniowy, bo to drugie kopnięcie właściwie prawie, że nic nam nie daje. Tak jakby wynika po prostu z tego, że wpadamy głębiej w wodę i te nogi jakoś muszą nam wrócić na powierzchnię. Więc skupić się trzeba na tym, że raczej najczęściej wybieraną techniką w stylu motylkowym jest to technika dwuuderzeniowa, gdzie na jeden cykl mamy dwa kopnięcia, z czego oba powinny być bardzo silne. Pierwsze minimalnie silniejsze, drugie takie powiedzmy podtrzymujące w momencie, kiedy przenosimy ramiona nad wodą, ale równie bardzo mocne. Więc to jeśli się tyczy nóg. Jeśli chodzi o pozostałą część, zaraz sobie zobaczymy spod wody, natomiast tutaj będąc pod wodą można by bardziej narysować te skrzydełka motylkowe, które umożliwiają nam po prostu bardziej sprawne płynięcie, tak? Tutaj ten ruch jest taki, pomimo że jest wysoki łokieć pod wodą z jednej i z drugiej strony, to jest ten ruch taki troszkę za bardzo prostoliniowy. Ręka wpada tu i linią prostą właściwie się wycofuje do tyłu. Warto by było pod wodą tam narysować te skrzydełka motylka, czyli ten trzypunktowiec taki, tak? Gdzie zaczynamy na zewnątrz, do środka i znowu na zewnątrz i wtedy na pewno dużo lepiej by to wszystko szło i przesuwało się do przodu. I mamy teraz ujęcie spod wody. Zobaczmy, jak to wygląda.
Mamy ruch ramion, który się zaczyna na zewnątrz, więc jak najbardziej ok. Schodzą się do środka, ale mogłyby się zejść jeszcze bardziej tutaj pod brzuszek, gdzieś w okolice pępka, prawie że do takiego trójkącika i stamtąd dopiero niech pójdzie to ostateczne odepchnięcie. Ale ok, no mówię, nie wygląda to źle. Tu jest zejście do środka, mogłoby być troszkę większe. Mamy wysoki łokieć z jednej i z drugiej strony, mamy nacisk. W odpowiednim momencie mamy uniesienie głowy do góry, to teraz zobaczymy. Przez lekki wyprost w plecach, pomoc szyją oraz nacisk ramionami na wodę. Więc naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Jeszcze rzecz, na którą warto by tutaj zwrócić uwagę, może teraz to zobaczymy, to, że praca nogami w stylu motylkowym powinna być jednakowa, a nie na przemian stronna. A zobaczmy sobie tutaj, jak to wszystko wygląda. Tu jest jeszcze wyprost dwoma nóżkami na raz. Tak, ale tu mamy już na przykład jedna, druga. Jedna, druga. Za szybko po prostu te nogi pracują i czasem jak się nie wstrzelimy w odpowiedni cykl ruchowy tutaj, no to te nogi jakoś tam nam dziwnie zaczynają wędrować. Chcemy dwie nogi w tym samym czasie prostować i uginać. Nie ma sytuacji jak w stylu dowolnym, o tutaj można zobaczyć, gdzie kopie najpierw jedna, później druga. Więc tyle jeśli chodzi o styl motylkowy. I na koniec pokażmy sobie jeszcze styl dowolny naszego kraula. Tutaj zawodniczka oddycha raz na lewą, raz na prawą stronę, co jest jak najbardziej dobre, no bo ćwiczymy zarówno oddech na prawą, jak i na lewą stronę. Jeśli chodzi o pracę nóg, mogłaby być troszkę bardziej intensywna, chociaż jeśli chodzi o styl dowolny, to kto brał udział w szkoleniu dotyczącym kraula, ten wie. Szkolenie o nazwie Synchronizacja i praca nóg w kraulu. Od września nowa edycja, więc kto chce, to może wykupić dostęp do nagrania. Kto nie, serdecznie zapraszam na spotkanie na żywo. Tam sobie między innymi rozmawiamy o tym, ile tych kopnięć może być i co one dają w poszczególnym zestawieniu, jeśli chodzi na jeden cykl ruchowy. Także tutaj na ten temat nie będę mówił. Natomiast co można zobaczyć na pierwszy rzut oka, to jest przenoszenie ramion nad wodą. Mianowicie zawodniczka pomimo bardzo dobrej, jak do tej pory, co już wiemy, ruchomości w obręczy barkowej, wybiera raczej rozwiązanie takie bokiem. Przenosi te ramiona nie blisko ciała, tylko bokiem, co według mnie jest błędem, bo jest to po prostu strata czasu. Takiej sytuacji raczej w ogóle nie powinniśmy mieć. Łokieć powinien być w górze, ramię powinno atakować wodę, ale w tej pozycji, nie w płaskiej, tylko zawsze dłoń powinna być troszkę poniżej linii łokcia. No ale to wynika z tego powodu, że właśnie wybieramy ten styl, nazwijmy to okrężny. Co dalej możemy sobie jeszcze o tym powiedzieć? No właściwie tak na pierwszy rzut oka to jest tyle. Można by jeszcze tutaj się doszukiwać, czy jest wysoki łokieć pod wodą, czy go nie ma. Wydaje mi się, że jest. Mamy nawrót. Nawrót, zobaczcie, z taką charakterystyczną pauzą robiony. Trudno mi wytłumaczyć, co tutaj się dzieje akurat w tym momencie. Jest przerzut nóg, do tej pory wszystko gra i nagle jest takie, prawda? Jakby nas trochę tak cofało. Nie wiem dlaczego tak jest. Myślę, że po prostu zaleceniem, jakie można dać w tym momencie, jest większe skupienie uwagi na wykonaniu nawrotu i może podpływanie troszkę bliżej ściany. Może to jest troszkę za daleko, za bardzo są wyprostowane nogi i wykonywanie go szybciej. Ok, no i mamy teraz ujęcie spod wody. Zobaczmy, czy mamy wysoki łokieć. Raczej staramy się doprowadzać do sytuacji, będąc pod wodą, gdzie ten wysoki łokieć za każdym razem będzie występował. Tutaj różnie, tu raczej mamy proste ramię, dopiero dalej się ugina. Troszkę wcześniej powinniśmy chwytać tą wodę i jak wchodzi nam ramię, szczególnie to lewe w wodę, to powinno wejść, zrobić w tej fazie takiej wyleżenia wyprost i tutaj za każdym razem z poziomu wody, z poziomu tej linii zaczynać ruch. A zwróćmy uwagę, że prawe tak wchodzi, od razu nam ucieka, ale to jeszcze jest ok. Natomiast lewe wpada w dół i od razu z dołu zaczyna nacisk na wodę. Tak robić nie chcemy, no bo pozbawiamy się cennych centymetrów, które moglibyśmy wykorzystać na tą właśnie fazę już
podwodną, zaczynającą się od wysokiego łokcia. Więc wchodzi ramię, raczej tu zaraz po wejściu powinno się prostować do linii wody i dopiero stamtąd wykonywać ruch. Więc to jest też ważne, żeby po prostu w pełni móc wykorzystać miejsce, jakie nam jest dane do tego, żeby się rozpędzić. Okej. No i tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze raz gratulacje i wielkie podziękowania dla zawodniczki, że mogłem wykorzystać ten materiał. Gratulacje dlatego, że naprawdę te style są świetne, jak na jej wiek. Życzymy dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że te mini rady wpłyną na to, że w przyszłości będzie pływać jeszcze szybciej. A ja bardzo dziękuję za wysłuchanie i obejrzenie materiału. Proszę zostawić komentarze, lajki i subskrypcje, a my słyszymy się już za tydzień. Cześć!